Chcę Ci przedstawić historię pewnego wybuchu atomowego, który niedawno miał miejsce w moim życiu. Tak właśnie go zatytułowałem. Bomba atomowa w moim życiu. Zapraszam. Rozdział pierwszy. Matematyka. Czy wiesz, co to jest eksplozja jądrowa? Jakie uczucia wywoła w Tobie usłyszenie i widok eksplozji jądrowej? Czy potrafisz sobie to wyobrazić? 10 kilometrów od Ciebie wybucha bomba atomowa. Co wtedy czujesz? Przerażenie? Zdziwienie? Szok? Strach? A może jeszcze coś gorszego? A może jeszcze coś lepszego? Moim celem jest, abyś dzisiaj po przeczytaniu tej książki doznał takiego szoku, jakbyś usłyszał, zobaczył i poczuł eksplozję jądrową. Czy to jest interesujące? Właściwie to nie wiem, od czego zacząć, aby dojść do sedna w jak najmniejszej ilości kroków. Nie mogę od razu powiedzieć z grubej rury, o co mi chodzi, bo zamkniesz ten tekst i żadnego wrażenia on na tobie nie wywrze. Pomyślisz, no co, powiedział, co miał do powiedzenia, wybuchła bomba i co dalej? Z naszego dzisiejszego spotkania będzie do zapamiętania tylko jedno zdanie. Abyś je dobrze zapamiętał, chcę je poprzedzić wstępem, który potraktujmy jako przyczyny do zamiaru stworzenia tego materiału oraz jako argumentację. Zacznijmy od tego, że najważniejszą nauką, taką, która ma wszystkie inne nauki pod sobą, jest matematyka. Jakie są zasady matematyki? To, co jest przed znakiem równości, musi być takie same jak za znakiem równości. Niezależnie ile i jakie czynniki są przed znakiem równości i niezależnie ile i jakie czynniki są za znakiem równości, ich sumy muszą być identyczne. Ile zarobisz, tyle będziesz miał. Ile ukradniesz, tyle dostaniesz. Ile weźmiesz, tyle będziesz miał. Ile zapłacisz, za tyle dostaniesz. Ile dostaniesz, tyle oddasz. To jest tak zwana matematyka. Czyli nie ma nic za darmo. Czy zgadzasz się z tym? Żeby kupić chleb, trzeba za niego zapłacić. A żeby do chleba dodać kawałek masła, to niektórzy powiedzą, że trzeba otworzyć lodówkę, wziąć nóż, urżnąć kawałek masła i posmarować. Ale przedtem, aby otworzyć lodówkę i to masło do lodówki włożyć, należało je w sklepie kupić. Oczywiście, żeby masło kupić, należało za nie zapłacić. No, chyba że ktoś ukradnie. To też jest matematyka. Jeśli chodzi o kawałek wędliny, również należy kupić i zapłacić. Ewentualnie otrzymać od mamy w darze, albo z jadłodajni, czy może tam, gdzie wydają posiłki dla bezdomnych, czy bezrobotnych. Żeby dostać posiłek dla bezdomnych, to trzeba na to zapracować. Trzeba być bezdomnym, bo inaczej nie dostaniesz. Jak nie dasz, to nie dostaniesz. Czy to rozumiesz? Jednym słowem, matematyka jest nauką zdefiniowaną przez kogo? Przez naukowców, czyli ogólnie przez człowieka. Ile zarobisz, tyle będziesz miał. Ile zapracujesz, tyle dostaniesz. Chcesz mieć samochód? Musisz za niego zapłacić. Albo ukraść innemu. Wartość musi być taka sama. Czy to jest zrozumiałe? Czyli mogę iść dalej. Czy jesteś wierzący? Obojętnie jaka religia. Chrześcijaństwo, żydostwo, czy jakieś inne wyznanie, islamstwo, czy buddystwo. Obojętnie. Czy jesteś wierzący? Czy wierzysz w jakiegoś Boga? Czy wyznajesz jakąkolwiek religię? Jeśli jesteś wierzący, to na pewno zaczynasz się domyślać, po co to nasze spotkanie. O czym chcę mówić? Nie chcę mówić o religiach. Religie nas nie interesują. A będę mówił o Bogu. Może to się Tobie nie podoba, może nie jest na tyle interesujące, aby czytać. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zamknął ten tekst. Masz takie prawo, ale nie radzę Ci tego robić, dlatego, że na tym jednym zdaniu, którego jeszcze nie było, opiera się moja bomba atomowa, więc jeśli już zdecydowałeś się czytać ten tekst, to bardzo proszę zostań, przeczytaj do końca, abyś wyniósł to zdanie, o którym mówiłem na początku.
Może jednak chcesz wyłączyć. Poczekam na twoją decyzję. Zostałeś. To świetnie. Więc jedziemy dalej. Stwierdziliśmy, że ludzka ekonomia polega na tym, że trzeba coś dać, żeby coś dostać. A jak sądzisz? Jaka zasada obowiązuje? No dobrze, to teraz zaczynam mówić poważnie. Jeśli jesteś wierzący, wierzysz w Boga, to gratuluję Ci serdecznie i jesteś błogosławiony. Jeśli nie wierzysz, to myślę, że najwyższy czas, żebyś zaczął wierzyć w Boga. Ponieważ wiara w Boga się nie opłaci. Naprawdę się nie kalkuluje w żaden sposób. Nie warto nie wierzyć. Po prostu nie warto nie wierzyć. Dlaczego? Zaraz się tego dowiesz. Otóż, ekonomia Boża jest zupełnie inna niż ekonomia człowieka. Zupełnie inna. Jest tak odmienna, tak dziwna, tak szokująca, że właśnie z takim wnioskiem zostaniesz po naszym dzisiejszym spotkaniu. Zapraszam do następnego rozdziału. Rozdział 2. Odkrycie. Witam ponownie. Cieszę się, że zostałeś. Chcę Cię prosić o jedną rzecz. To może Ci się wydać trochę dziwne, ale chodzi mi o to, żeby było oryginalne. Otóż wyobraź sobie, że jesteś moim przyjacielem. Jeśli mnie nie znasz, to mam na imię Andrzej i załóżmy, że ja znam Twoje imię. Wyobraź sobie, mój przyjacielu, że bardzo dawno się nie widzieliśmy i ja piszę do Ciebie list. List ten jest bardzo poważny, w związku z tym proszę Cię, abyś wyobraził sobie, że trzymasz przed sobą kartkę papieru, na której jest list od niewidzianego bardzo dawno przyjaciela. Pozwolę sobie listem przeczytać. Jeżeli chcesz, to możesz go wysłuchać w następnym odcinku lub pominąć słuchanie i przeczytać plik tekstowy. Witaj, mój przyjacielu. Tak bardzo długo nie dawałem Ci znaku o mojej miłości, że gdybyś już o mnie zapomniał lub wspominał cokolwiek mniej życzliwie niż przy ostatnim naszym pożegnaniu, to przyznaję, że masz do tego prawo. Wybacz mi proszę, zawiniłem, a wytłumaczenia żadnego nie widzę. Liczę wyłącznie na Twoją wspaniałomyślność i niezachwianą przyjaźń, jaką ja Ciebie darzę. Piszę do Ciebie, aby podzielić się z Tobą niewypowiedzianym, najwyższym, wspaniałym szczęściem, najwznioślejszą radością, jakiej może kiedykolwiek dostąpić istota ludzka. Bóg, Ojciec nasz, Stwórca Wszechmogący wszystkiego, co było, jest i będzie, obdarował mnie wiedzą tak wspaniałą, tak wielką i tak wszechobecną, że słów już nie znajduję, aby wyrazić Jemu wdzięczność za to, co dla mnie zrobił, robi i zrobi na zawsze. Lat tyle przeżyłem na ziemi w ciele fizycznym, nieświadomy prawdy. Dzieciństwo miałem wspaniałe. Przyjmowałem wszystkie znaki otoczenia z zachwytem. Wspaniali ludzie, moi rodzice, w odpowiednim czasie wskazali mi Boga jako prawdziwego Ojca i Przewodnika. Nie rozumiałem tego. Bardzo długo żyłem obok Boga, choć wierzyłem, że jest. Nie wiedziałem skąd, po co i dlaczego jestem. Wielu światłych ludzi zajmowało się moim wychowaniem i nauczaniem. Szkołę wspominam z sentymentem. Koledzy, koleżanki, nauczyciele, nauczycielki. Dzisiaj wdzięczny jestem Bogu Ojcu, że spotkałem ich wszystkich na mojej drodze. Jakże ubogie byłoby życie bez tych przygód. Przykrych, pouczających, śmiesznych i radosnych. Doświadczenia zdobywane dzięki tylu wspaniałym ludziom kształtowały mój charakter, system wartości, pogląd na świat ziemski, stosunki z ludźmi oraz przekonania. Wdzięczny jestem Bogu oraz ludziom za wspaniałe, dobre nauki, które uzyskałem od nich. Nie winię nikogo ani imiennie, ani grupowo za to, że nauczyli mnie wiele złego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza 23:34. Ja już im przebaczyłem. To nie była ich wina, bo ich dawniej też tak uczono. Kto ich tak uczył? Dlaczego?
Ostatnie ćwierćwiecze mojej drogi do Boga utrwaliło we mnie złe przekonania, których nauczyli mnie ludzie, ale już im przebaczyłem. Bój się Boga. Jest tak potężny, a Ty jesteś tak nikczemny, że wystarczy, iż nagrzeszysz tak, że Go obrazisz sromotnie i wtrąci Cię do piekła, zetrze w pył, aż przepadniesz na wieki. Na nic się zda męka Chrystusa. Bój się ludzi. Niektórzy są tak potężni, a Ty jesteś tak nikczemny, że wystarczy, iż wejdziesz im w drogę, a obrazisz ich sromotnie i wtrącą Cię do więzienia, zetrą w pył, aż przepadniesz na lata. Na nic się zda wiara w Boga i męka Chrystusa. Bój się świata. Jest tak potężny i zły, a Ty jesteś tak słaby i nikczemny, że wystarczy, iż wybierzesz odmienną drogę, a obrazisz go sromotnie i strąci Cię w przepaść, zetrze w pył, aż przepadniesz na śmierć. Na nic się zda wiara w Boga i męka Chrystusa. Bój się jutra. Jest tak nieznane i wrogie, a Ty jesteś tak słaby i nikczemny, że wystarczy, iż otworzysz nieodpowiednie drzwi, a obrazisz go sromotnie i strąci Cię w przepaść, zetrze w pył, aż przepadniesz na wieki. Na nic się zda wiara w Boga i męka Chrystusa. Bój się dnia dzisiejszego. Jest tak nieznany i wrogi, a Ty jesteś tak słaby i nikczemny, że wystarczy, iż wstaniesz z łóżka nie tą nogą, co należy, a obrazisz go sromotnie i strąci Cię w przepaść, zetrze w pył, aż przepadniesz na lata. Na nic się zda wiara w Boga i męka Chrystusa. Bój się, bój człowieku, bo nigdy nie wiadomo, co może Ci spaść na głowę, kto Cię upluje, albo kto Cię napadnie w ciemnościach, okradnie, albo zawije Ciebie, żonę, męża i wszystkie dzieci. Bój się wszystkiego. Wszystko złe może Ci się zdarzyć. Wielkie rany w mojej psychice zrobiły przekonania, których nauczyły mnie organizacje założone przez ludzi. Jednostka człowieka jest zerem, a dopiero wiele jednostek znaczy cokolwiek więcej i to coś więcej musi w pocie czoła pracować dla dobra jeszcze większego społeczeństwa. To społeczeństwo do dziś nie jest zdefiniowane, nie wiem, czy jego los został polepszony, ale dobra zostały zużyte. Jednostka człowieka musi pracować, aby zapewnić władzy środki na prowadzenie wojen. Wojny są niezbędne, aby ograniczyć przyrost ludzi, ponieważ w przeciwnym wypadku zabraknie dóbr. Jednostka człowieka musi pracować, aby zapewnić utrzymanie innym jednostkom, które nie muszą pracować, ale mają prawo korzystać z pracy innych. Jednostka człowieka musi pracować, aby w ostateczności zapewnić utrzymanie sobie i swojej rodzinie. Przy czym potrzeby jednostki nie mają znaczenia, a wyznacznikiem ilości otrzymywanych dóbr jest ich wartość liczbowa, przełożona bezpośrednio na środek wymienny zwany pieniądzem, otrzymywany jako ekwiwalent za wykonaną pracę, pomniejszony o przymusową darowiznę na wojny, obowiązkową składkę na niemuszących pracować i inne obligatoryjne składki związane ze strachem, ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne, emerytalne oraz dodatkowe niezbędne dla utrzymania wszelkich organizacji działających na szkodę tejże jednostki. Jednostka człowieka musi pracować, aby przeżyć następny dzień. Kto nie pracuje, ten nie żyje. Jednostka człowieka musi pracować, aby nie mieć czasu na inne niedozwolone zajęcia, głównie myślenie. Ostatnie kilka lat doświadczyły mnie jeszcze ciekawiej. Im mniej uwagi poświęcałem obowiązkowi pracy, tym mniej miałem kłopotów. Im więcej serca wkładałem w solidność, pracowitość, uczciwość, szlachetność, tym bardziej popadałem w kłopoty finansowe. Im więcej pracowałem, tym więcej mi zabierano dla dobra ogółu. Stawałem się coraz biedniejszy i coraz bardziej zbliżałem się do Boga po odpowiedź na moje pytanie: skąd, po co i dlaczego jestem? Biblia mówi prawdę. Biblia nie mówi wszystkiego. Należy samodzielnie wyciągać wnioski. Aby wyciągać wnioski, należy czytać. Czytasz Biblię, przyjacielu? Aby czytać Biblię, należy wierzyć w Boga. Wierzysz, przyjacielu? Nie jest rzeczą rozsądną nie wierzyć w Boga. Wierzysz w to zdanie? Czytaj dalej.
To skarb dla ciebie. Nie wierzysz? Tym bardziej czytaj. To twoja ostatnia szansa. Uczucia są najsubtelniejszym i największym darem Bożym. Po uczuciach można odróżnić człowieka od potwora. Uczucia dobre, jak miłość i radość, choć rzadkie, przynoszą człowiekowi wiele przyjemności. Uczucia złe, jak strach, przykrość, powodują, że człowiek zapomina, iż jest człowiekiem, a czuje się jak niewolnik, nie mający żadnych praw. Wiele razy zadawałem sobie pytanie, dlaczego nie mogę sprawić tyle radości temu człowiekowi, abym sam poczuł radość, że on jest uradowany? Czy jedynym powodem jest brak pieniędzy? Odpowiedź brzmi tak. Przecież on oczekuje radości. Przecież ja chcę mu sprawić radość. Chcę dać mu to, czego on pragnie. Niezależnie od tego, czy jest to dziecko, moje czy cudze, czy dorosły, matka, ojciec, brat, siostra, bliski, przyjaciel, znajomy, nieznajomy, wróg. Mam ochotę sprawić mu przyjemność. Mało tego, ja pragnę sprawić mu wielką radość. W świecie fizycznym istnieje przekonanie, że radość można sprawić człowiekowi tylko przez obdarowanie go wartością materialną. Dom, samochód, telewizor, komputer, gotówka. Cóż z tego, skoro nie stać mnie na to, aby kupić mu nowy samochód? Radość pryska. Idąc dalej, nie stać mnie na nowy samochód dla mnie, nawet na używany. Kiedyś straciłem pracę. Nie stać mnie było nawet na chleb. Czy na tym polega człowieczeństwo? Na bezustannej walce o kromkę chleba? Już od dawna podejrzewałem, że człowieczeństwo nie polega na tym, co zdefiniowali ludzie jakiś czas temu. Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec Wasz Niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Ewangelia Mateusza 6:26. Podejrzewałem również, że nie po to Bóg stworzył człowieka, aby cierpiał. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go. Księga Rodzaju 5:1. Bóg jest dobrym absolutnym. Bóg jest miłością. Stworzył człowieka do miłości. Zawarł w nim cząstkę siebie. Miłość to nic innego jak bezkonfliktowość, dobra wola i szacunek dla boskiego pierwiastka w drugim człowieku. Czytając na ten temat, znalazłem twierdzenie, że Bóg powołał człowieka do harmonii, spokoju, piękna, bogactwa i radości. Radości, radości, radości. To wspaniałe odkrycie. Jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, którzy mi je uświadomili. Jak to możliwe, że dopiero teraz to do mnie dotarło? Olśnienie. Dzięki Ci Boże za tę wspaniałą wiadomość. Dzięki za ludzi, którzy włożyli tyle pracy, aby mi oraz wielu innym powiedzieć to za darmo, tylko z miłości. Moim zadaniem na ziemi jest to, abym odczuwał radość, 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 bo tak chce i tak postanowił Bóg. Sam nigdy bym na to nie wpadł, tak jak większość ludzi. Ubolewam jedynie nad tymi, którym nie będzie dane otrzymać tej wiadomości. Czytałem Biblię, ale ani rodzice, ani księża uczący religii w Kościele katolickim nie nauczyli mnie ją rozumieć i wyciągać z niej wnioski. Wiem, że Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Problem w tym, że należy sformułować właściwe pytanie, takie, które zmusi do zagłębienia się w teksty Biblii na wiele dni w celu znalezienia ostatecznej odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Człowiek, gdyby został postawiony przed możliwością postawienia pytania Biblii, albo postawi pytanie banalne, na przykład co mi wolno, na które z góry zna odpowiedź 10 przykazań, albo nieodpowiednie, po co żyję, na które odpowiadają z góry duchowni, aby zostać świętym. Czytając Biblię uważnie, nawet wiersz po wierszu, dochodząc do jej końca, utwierdzamy się w przekonaniu, że konflikt między duchem a ciałem nie jest możliwy do przezwyciężenia dla zwykłego człowieka. Zatem życie fizyczne człowieka wierzącego w Boga jest cierpieniem, gdyż nieograniczone potrzeby ducha nie mogą być zaspokojone przez ograniczone możliwości ciała. Jest to przekonanie, które istnieje w umysłach ludzi od tysięcy lat. Właśnie to przekonanie, utrzymywane celowo przez garstkę ludzi,
wiedzących, że jest ono błędne, pozwala im sprawować władzę nad całą ludzkością nieświadomą prawdy. Prawda jest następująca. Umysł człowieka jest nieograniczony, bo jego nieśmiertelna dusza jest częścią Boga, jest z nim połączona i tworzy wraz ze wszystkimi umysłami jedną wszechobecną, wszechwiedzącą i wszechmogącą świadomość. Wobec powyższego, skoro już mam odpowiedź, Bóg powołał człowieka do harmonii, spokoju, piękna, bogactwa i radości, to łatwo mogę postawić pytanie, do czego Bóg powołał człowieka? Proszę zwróć uwagę, przyjacielu, że pytanie to nigdy nie miałoby szansy na sformułowanie się w takiej właśnie treści, gdyby tok logiczny był tradycyjny, to znaczy założenia, pytanie, odpowiedź. Mogłoby brzmieć tak, do czego Bóg stworzył człowieka? Zamiast oczekiwanego stworzył, jest prawdziwe powołał. Jakie znaczenie dla Ciebie, przyjacielu, ma ta drobna różnica między dwoma słowami? Dla mnie takie, że nie zostałem stworzony, ale istnieję razem z Bogiem i nigdy nie umrę, bo będę trwał razem z Bogiem. Dlatego dzisiejsze ciało fizyczne jest tylko opakowaniem dla mojej duszy, która po wyjściu z ciała powędruje dalej zgodnie ze swoim planem. Sądzę, że warto jest zaplanować swoje życie po śmierci ciała na wypadek, gdyby miało to jakieś znaczenie. Skoro mam już tezę, to chcę ją udowodnić. Bóg powołał człowieka do harmonii, do współistnienia ze wszystkimi istniejącymi istotami duchowymi i fizycznymi. Bóg jest miłością. Miłość to nic innego jak bezkonfliktowość, dobra wola i szacunek dla boskiego pierwiastka w każdym człowieku oraz w każdym duchu. Przyzwolenie innej istocie na bycie tym, kim jest, bez oceniania. Bóg powołał człowieka do spokoju, bez konfliktów, bez kłótni, bez wojen, bez nienawiści, bez zazdrości, bez zawiści, miłość do wszystkich i do wszystkiego. Bóg powołał człowieka do piękna, być pięknym duszą i ciałem, współistnieć z pięknymi ludźmi i pięknymi rzeczami, tworzyć piękne rzeczy i piękne idee. Miłość jest najpiękniejszą wartością. Bóg powołał człowieka do bogactwa. Człowiek, aby w pełni się rozwijać i w pełni doświadczyć swoich wielkich talentów, powinien korzystać z obfitości wielu wspaniałych rzeczy, które ma objąć w posiadanie. Dlatego, aby je wszystkie kupić, został obdarowany prawem do bogactwa. I radości. Radość jest przeznaczeniem człowieka. Gdy człowiek się raduje, Bóg się raduje. Wszystkie działania ciała i uczucia umysłu mają zmierzać do celu, jakim jest radość. Aby osiągać radość codziennie, stale, zawsze, należy realizować wszystkie pragnienia ciała i ducha. Człowiek fizyczny ma 5 zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. 6. zmysł dotyczy ducha. Wiara jest najważniejszym zmysłem, mimo że większość ludzi to ignoruje. Jeśli przestaniesz wierzyć w jakiekolwiek ograniczenia, przyjacielu, możesz zrobić wszystko, aby osiągnąć radość. I tu właściwie należałoby zakończyć ten tekst pod warunkiem, że rozumiesz poprzednie zdanie. Ponieważ nie wierzę, że rozumiesz, chcę Ci pomóc w zrozumieniu tej prawdy. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Ewangelia Mateusza 6, 9-15. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Co to jest niebo? Gdzie jest Bóg? Gdy patrzę w górę, widzę przed moimi oczami połowę wszechświata. Gdy patrzę w dół, widzę przed moimi oczami moje ciało, ziemię i połowę wszechświata. Tak samo widzi każdy człowiek na ziemi. Tak samo widzi człowiek z Syriusza czy z jakiejkolwiek innej planety. To znaczy, że Bóg jest wszędzie, w każdym miejscu wszechświata, w
w każdym atomie przestrzeni, w każdej komórce mojego fizycznego ciała, ale go nie widzę. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ewangelia Jana 20:29. Gdzie jest niebo? Wszędzie niedostępne, we mnie też niedostępne. Podświadomość. Niech przyjdzie królestwo Twoje. Przyjdzie, to znaczy tutaj, a nie gdzieś ja tam mam iść. Tu, na ziemi, czyli tu we mnie. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Twoja wola na ziemi, tu gdzie jestem, tu gdzie widzę mój świat, niech będzie taka jak w niebie. W mojej podświadomości. Niech wola podświadomości stanie się widzialnym światem zewnętrznym. Co wewnątrz, to i na zewnątrz. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 18:19. Ci dwaj zgodni to świadomość i podświadomość. Co świadomość pomyśli, a podświadomość przyjmie za prawdę i uwierzy, to się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Ewangelia Marka 11:24-25. Otrzymasz wszystko, o co prosisz, tylko musisz uwierzyć, że już otrzymałeś. Nie, że otrzymasz, ale że już otrzymałeś. Z jednoczesnym warunkiem przebaczenia wszystkim ich win w stosunku do ciebie. To jest takie proste, a zarazem takie trudne. Uwierzyć, że już masz i przebaczyć wszystkim innym. Jezus mu odrzekł: jeśli możesz, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Ewangelia Marka 9:23. Wiara czyni cuda. Wszystko jest możliwe. Wszystko. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: tak, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Ewangelia Mateusza 9:28-30. Wierzycie, że mogę to uczynić? Podświadomość musi uwierzyć, że zostałeś uzdrowiony. Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Nie chwal się cudem przed ludźmi, bo ich bezmyślna krytyka może zachwiać twoją wiarą. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, słowami lub myślami. Myśli tworzą przedmioty i sytuacje, świadomie i nieświadomie. Nawet jeśli nie wiesz o tym, czyli nie jesteś świadomy, tworzysz to, o czym myślisz. Świadome pragnienie bez słów, które tworzy dokładny obraz tego, czego chcesz, jest modlitwą. O wiele skuteczniejszą niż czytanie słów modlitwy z książki. Prosząc w modlitwie o cokolwiek, musisz kierować się miłością. Twoje pragnienie nie może wyrządzić komukolwiek krzywdy, również tobie. Musi być dla najwyższego dobra twojego i najwyższego dobra wszystkich istot żyjących we wszechświecie. Te warunki są konieczne. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. List do Filipian 4:8. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Ewangelia Mateusza 7:7-8. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja skało i mój Zbawicielu. Psalm 19:15. Nadzieją Twą będzie Wszechmocny, obrócisz wzrok Twój na Boga.
Wezwiesz go, a on cię wysłucha. Wypełnisz swoje śluby, zamiary swe przeprowadzisz. Na drodze twej światło zabłyśnie. Księga Joba 22, 26-28. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Ewangelia Mateusza 6, 20. Skarby w Twoim niebie z podświadomości. Uwierz, że już to otrzymałeś. Nie obawiaj się niczego złego, aby cię to nie spotkało. Myśl tylko o dobrych rzeczach. Płacz stał mi się pożywieniem, jęki moje płyną jak woda, bo spotkało mnie, czegom się lękał. Bałem się, a jednak to przyszło. Księga Joba 3, 24. Nie wydawaj duszy swej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. Gdy serce pogodne, dobry apetyt, zatroszczy się ono o pokarmy. Księga Syracha 30, 21-25. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Psalm 34, 5. Nie ma nic, co musisz robić. Rób to, co sprawia ci radość. Sławiłem więc radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jadł, pił i doznawał radości, i by to go cieszyło przy jego trudzie za dni jego życia, które pod słońcem daje mu Bóg. Księga Kocheleta 8, 15. Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od niego zależnym? Bo człowiekowi, który mu jest miły, daje on mądrość i wiedzę i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził i potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem. Księga Kocheleta 2, 24-26. Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Księga Syracha 1, 23. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Ewangelia Jana 15, 7-11. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Ewangelia Jana 5, 16-17. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. List do Filipian 4, 4-7. Różnica między dobrem i złem? Ty sam ustalasz, co jest dobre i słuszne, kierując się miłością. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia,
Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. List do Rzymian 14, 22-23. To, że musisz coś robić, może być wynikiem błędnych przekonań. Zmień przekonania, jeśli uważasz, że są złe, a nie będziesz grzeszył postępując według nowych. Bogactwo. Nie wierz w kłamstwo ludzi, że bieda jest błogosławiona. Umiem cierpieć biedę, umiem ją obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, i obfitować, i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. List do Filipian 4, 12-13. Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem. Któż to jest? Wychwalać go będziemy, uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzającej między swoim ludem. Któż poddany pod tym względem próbie został doskonały? Poczytane mu to będzie za chlubę. Kto mógł zgrzeszyć, a nie zgrzeszył, uczynić źle, a nie uczynił. Dobra jego zostaną utwierdzone, a zgromadzenie opowiadać będzie jego dobrodziejstwa. Księga Syracha 31, 8-11. Bieda nie jest ani cnotą, ani błogosławieństwem. Bogactwo jest błogosławione, ale wtedy, kiedy nie powstanie ze współzawodnictwa. Kto więcej sprzeda, kto pierwszy dojdzie, ani w wyniku odebrania czegokolwiek innemu człowiekowi, lecz przez tworzenie nowych rzeczy. Nikt nie wyprzedzi cię w tym, co robisz, bo nikt inny nie robi tego, co ty. Jesteś samodzielny i bezkonkurencyjny. Bogactwo nie może być celem samym w sobie, a jedynie środkiem do osiągnięcia wielkiego celu. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Drugi list do Koryntian 8, 11-15. Ty sam tworzysz swoje bogactwo modlitwą, pragnieniem tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli czynisz to we właściwy sposób, to nie ma takiej siły we wszechświecie, która zniweczy twoje plany. Nie wierz w kłamstwo, że dóbr zabraknie. Dóbr jest o wiele więcej niż potrzeba dla każdego. Ograniczenia tworzą chciwi ludzie. Jeśli coś, czego jeszcze nie ma, jest twoim pragnieniem, to zostanie stworzone przez Ojca tylko dla ciebie. Nie bój się prosić o wiele. Nie musisz zasłużyć. Już zasługujesz. Zasługujesz na więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Dlaczego? Bo Ojciec cię kocha i chce dać ci wszystko, czego pragniesz, abyś doświadczał radości na Jego chwałę. A czy ty nie dałbyś swojemu dziecku wszystkiego, o co cię prosi? Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Ewangelia Mateusza 7, 9-11. Obraz, wizja, którą tworzysz w umyśle, ma być wyraźny, dokładny i jednoznaczny. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się też modlił i umysłem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławieństwo odpowie amen ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz. Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali. Napisane jest bowiem w prawie: przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Pierwszy list do Koryntian 14, 15-21. Obraz musi być niezmienny. Nie może być dziś to, jutro tamto. Bądź pewien, czego chcesz. Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iż tak, tak, było u mnie równocześnie nie, nie? Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak i nie.
Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. Drugi list do Koryntian 1, 17-21. Będąc bogatym, łatwiej dobre czyny spełnisz i sprawisz radość wielu ludziom. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List do Efezjan 2, 8-10. Twoje myśli i Twoje słowa wychodzą do wszechświata i odciskają się w nim na zawsze. Ponosisz całkowitą i wieczną odpowiedzialność za to, co myślisz i co mówisz. To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. List do Efezjan 4, 17-18. I was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei właściwej dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem. Jej sługą stałem się ja, Paweł. List do Kolosan 1, 21-23. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. List do Efezjan 4, 29. Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Drugi list do Tymoteusza 1, 6-9. Jeśli potrzebujesz pomocy, lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Psalm 118, 8. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. Pierwszy list Jana 5, 14-15. Zgodnych z Jego wolą. Nie dopatruj się tutaj niebezpieczeństwa, że Twoja prośba może się nie podobać Jemu. Jeśli się podoba Tobie oraz wszystkim innym istotom, to znaczy jest korzystna dla wszystkich, zgodna jest z wolą tego, który jest w Tobie. Niezgodności należy raczej szukać w braku harmonii w procesie otrzymywania. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Psalm 23, 4. Pan światłem i zbawieniem moim. Kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia. Przed kim mam się trwożyć? Psalm 27, 1. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Psalm 91, 9. Jak łania pragnie wodę ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalm 42, 2. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Drugi list do Tymoteusza 3, 16-17.
Nie ma pewniejszej drogi do przekonania kogoś, że jest doskonały i zdolny do każdego dobrego czynu. Tak oto moją radość Ci przedstawiłem. Pozdrawiam Cię z miłością, mój przyjacielu, swój przyjaciel Andrzej Dominiak, maj 2011. Rozdział 3. Ekonomia Boża. Tyle listu. Teraz konkluzja. Bóg jest Twoim Ojcem i kocha Ciebie zawsze i wszędzie miłością wielką, nieograniczoną. Jeśli Bóg jest Twoim Ojcem, wyobraź sobie, że jest gotów dać Ci wszystko, o co Go poprosisz. Wszystko, o co Go poprosisz. Wszystko, o co Go poprosisz. To jest zupełnie inaczej niż miłość zdefiniowana przez człowieka. Jest wielka różnica między tym, co da Ci Bóg, a tym, co da Ci człowiek. Człowiek da Ci tylko tyle, za ile mu zapłacisz. Prosisz o samochód. Dostaniesz samochód, ale musisz za niego zapłacić. Prosisz o dom. Dostaniesz dom, ale musisz go kupić albo sobie sam zbudować. Prosisz o jakiekolwiek rzeczy materialne. Dostaniesz je, ale musisz na nie zapracować. To jest ekonomia człowieka. I od tego nie ma żadnych wyjątków. Przepraszam? Oczywiście są wyjątki, jak od każdej reguły ludzkiej. Wyjątki są następujące. Możesz dać, ale nie dostać nic w zamian. Przyjdzie złodziej i ci zabierze. Przyjdzie morderca i zabije twoją żonę, mimo że nic mu nie zawiniłeś. Ty chcesz coś mieć, możesz to ukraść. Zabierzesz komuś innemu. Tak samo przyjdzie ktoś i ukradnie twój samochód, bo tak mu się podoba. To jest ekonomia człowieka. Ekonomia człowieka polega na tym, jeżeli chcę coś mieć, to muszę za to zapłacić albo zabrać drugiemu. W związku z tym przyczyna wszystkich wojen, sporów, nienawiści jest jedna. Należy ograniczyć ilość ludzi, ponieważ dóbr nie wystarczy. Według ekonomii człowieka nie każdego stać na dom. Nie każdego stać na samochód, nie każdego stać na telewizor. Może każdego stać na telewizor, ale nie każdego stać na 5 telewizorów. Ekonomia Boża jest trochę inna. Otóż ekonomia Boża jest następująca. Dóbr jest więcej niż wystarczająco dla każdego. Niezależnie od tego, czego pragniesz, dostaniesz od Ojca wszystko, czego pragniesz. Nie ma takiej możliwości, że ponieważ Ty dostałeś dom, ktoś inny go nie dostanie. Czy to jest zrozumiałe? Nie ma takiej możliwości, że jest jeden dom i 2 ludzi. Nie, są 2 domy. Jeżeli jest ludzi 100, jest 100 domów do rozdania. Jeżeli jest ludzi 1000, to jest 1000 domów do rozdania. Czy to jest jasne? Nie ma takiej możliwości, że zabraknie dóbr, jak mówią ludzie. To, co mówią ludzie, jest wynikiem ich ograniczeń i ich kłamstwa. Bóg mówi, że każdy dostanie to, czego pragnie. Dokładnie. Świadczą o tym cytaty, które przytoczyłem. Jeżeli chcesz je przeczytać jeszcze raz, to cofnij się do listu do przyjaciela. Prawda jest taka, że dostaniesz wszystko, o co prosisz. No dobrze. To teraz mnie zapytasz, dlaczego ja jeszcze nie otrzymałem domu, który bardzo chcę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest tak prosta, że zaraz wywoła w tobie zdumienie. Prosisz o dom. Czy wierzysz, że już go masz? Tryb postępowania przeciętnego człowieka jest taki. Panie, proszę Cię o dom. No i teraz czekam, kiedy ten dom się pokaże. Patrzę oczami. Nie ma mojego domu. Panie, znowu nie spełniłeś mojej prośby. No i co? Idę dalej pracować, zapominam o Bogu, no bo mi się nie opłaci. Natomiast napisane jest wyraźnie. Musisz najpierw uwierzyć, a dopiero potem zobaczyć. My, ludzie przeciętni, postępujemy w ten sposób, że idziemy do przodu i widzimy, jest drzewo. Aha, widzę drzewo. Tu jest drzewo. Tam widzę dom, to znaczy, że tam stoi dom. Widzę samochód. To znaczy, że tam stoi samochód. Ekonomia Boża jest odwrotna. Zamykam oczy. Myślę o samochodzie, wierzę, już mam samochód. Nawet czuję, że nim jadę. Jadę moim nowym, pięknym samochodem. Widzę, czuję,
że siedzę w samochodzie. Czuję jego zapach. Widzę kolor tapicerki. Skóra. Czuję palcami fakturę skóry. Widzę, co się dzieje przed szybą mojego nowego samochodu. Wierzę, że tak jest. To jest prawda. I dopóki nie jestem pewien, że to jest prawda, to nie otwieram oczu. Dopiero wtedy, kiedy jestem pewien, że wierzę, że tak jest, że to jest prawda, otwieram oczy i widzę, co się dzieje dalej przed szybą mojego samochodu. Czyli konkluzja jest następująca. Człowiek niewierzący w Boga najpierw patrzy i widzi, co jest na zewnątrz i dopiero wierzy w to, że to jest prawda. Człowiek wierzący w Boga postępuje odwrotnie. Zamyka oczy, wyobraża sobie najpierw rzeczy, które chce osiągnąć, które chce otrzymać, potem w duszy, w świadomości i w podświadomości musi uwierzyć, że tak jest. Dopiero wtedy to przechodzi do świata fizycznego. Analogię mogę przedstawić na prostym przykładzie. Załóżmy, że masz drukarkę komputerową. Robisz zdjęcie aparatem fotograficznym, przenosisz do komputera i drukujesz na papierze. To jest zdjęcie fizycznej rzeczywistości. A spróbujmy zrobić odwrotnie. Narysuj na papierze swój projekt, jak najbardziej realny, z kolorami, z osobami, ze zdarzeniami. Połóż papier na skaner. Teraz to zeskanuj i obraz włóż do komputera. I na ekranie widzisz to, co wymyśliłeś. Tak należy postępować. To znaczy, że kierunek twojej wyobraźni ma być odwrotny niż ten, który stosowałeś przez całe życie do dzisiaj. Widzisz, wierzysz. Nie, ma być odwrotnie. Wymyślasz, wierzysz, widzisz. Jaka jest konkluzja dzisiejszego spotkania? Jaka jest bomba atomowa? To zdanie, o którym mówiłem na samym początku, że ze spotkania wyniesiesz jedno zdanie. Konkluzja jest następująca. Bóg powołał człowieka do harmonii, spokoju, piękna, bogactwa i radości. Radości, radości, radości. Koniec. Kropka. Dziękuję. Rozdział 4. Praktyka. Teraz zapewne zechcesz zadać mi pytanie. Jak to udowodnisz? Nie mam zamiaru tego udowadniać, ponieważ to już zostało udowodnione. Przez wielu ludzi, w wielu książkach i filmach, w kilku teoriach i przez wielu ludzi w praktyce w życiu. Twórcza moc myśli jest już powszechnie znana. Ja tylko przypominam to zjawisko i pokazuję, jak je rozumieć w sposób praktyczny. Niewierzący w Boga nazywają je prawem przyciągania. Wierzący mówią, Bóg jest miłością lub miłosierdzie Boże. Zatwardziali ateiści nazywają umysł uniwersalny, powszechna świadomość lub po prostu wszechświat. Jeszcze inni energia. Ty nazwij je jak chcesz. Nie chodzi tu o nazwę, ale o zrozumienie praw wszechświata, które istnieją i działają zawsze z precyzją godną Boga, umysłu doskonałego, świadomości, nadświadomości czy czegoś tam jeszcze. Stosowanie tego prawa, mimo jego znajomości, jest trudną sztuką. Dlatego nie trać czasu i czym prędzej weź się do nauki. Nie mówię o szkołach ani uczelniach. Mówię o nauce stosowania praw wszechświata. Opanowanie perfekcyjne tych praw pozwoli Ci stworzyć w swoim życiu dokładnie to, czego pragniesz. Powtarzam, bogactwo nie jest celem życia. Jest środkiem do osiągnięcia wielkiego celu. Musisz sobie ustalić jakiś wielki cel. Tak potężny, że jak go osiągniesz, to zwali Cię z nóg. Zwali Cię z nóg tak, że się nie pozbierasz. Ale jak wstaniesz, otrząśniesz się i powiesz, ok, osiągnąłem, taki cel osiągnąłem. To jest możliwe, tylko musisz przedsięwziąć kilka rzeczy. Przyjąć tezę za prawdę, robić ćwiczenia, pracować nad sobą, zdobyć wiedzę, jak prosić Boga o dobra dla siebie, w jaki sposób je definiować i w jaki sposób je przyjmować. To może być wyzwanie dla Ciebie. Na przykład celem czy pracą życia powinno być nie praca, nie biznes, tylko myślenie. Pracą życia jest twórcze, pozytywne myślenie. Z myślenia powstają wszystkie dobra. Początkiem każdego dobra fizycznego jest umysł, świadomość, myśl, wizualizacja. Taki jest kierunek twórczości.
Bóg dał nam możliwość tworzenia wszystkiego, co chcemy. Tworzenie zaczyna się w umyśle, ale nie kończy się na rzeczach fizycznych. Tworzenie jest procesem nieskończonym. To jest możliwe. Tylko wow. W. Wiedza, odwaga, wiara. Wiedza o swojej mocy. Odwaga, aby się ośmielić. Wiara, aby to zrobić. To wszystko. Życzę Ci pomyślności. Rozdział 5. Drugie odkrycie. Jesteście synami Boga, waszego Boga. Księga Powtórzonego Prawa 14:1. Bóg jest naszym Ojcem. Jezus Chrystus jest Synem Boga. Bóg jest Ojcem Jezusa. To znaczy, że Jezus jest naszym bratem, a nie Panem. Dlaczego nazywacie się sługami naszego Ojca? Który ojciec żąda, aby jego syn był jego sługą? Ojciec kocha jednakowo wszystkich synów i daje im takie same prawa, bez wyróżniania kogokolwiek. Ewangelia Jana 14:12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. 13. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Jezus im odpowiedział, czy w waszym prawie nie napisano, ja rzekłem, jesteście bogami? Ewangelia Jana 10:34. Każdy syn Boga potrafi czynić cuda, jakie czynił Jezus, a nawet większe. Wystarczy, że w to uwierzy. Jaka jest nasza wiara? Bóg stworzył człowieka. Zna doskonale jego budowę. Wie, do czego stworzył mózg i centra energetyczne zwane czakrami. Dlaczego w Biblii nie ma wyjaśnienia tych pojęć? Biblię pisał Bóg, a tego nie ma. To znaczy, że pewni ludzie celowo to usunęli, sami znając to, co usunęli. W jakim celu? Sami znając wiedzę tajemną, ukryli ją przed ludźmi, aby mieć nad nimi kontrolę. Na Soborze Ekumenicznym w 533 roku zostały uznane za herezję oryginalne, zawarte w Biblii przekazy opisujące reinkarnację. Kilka z nich jeszcze przeoczono. Mateusza, rozdział 17. 10. Wtedy zapytali go uczniowie, czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? 11. On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. 12. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. 13. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel był reinkarnacją Eliasza. Biblijne referencje do reinkarnacji przeszkadzały w utrzymywaniu dyscypliny wśród wiernych. Reinkarnacja bezpośrednio i jednoznacznie potwierdza istnienie Boga, życia po śmierci i nieśmiertelnej duszy. Konkluzja drugiego odkrycia. Pozwalamy oszukiwać się ludziom, ograniczając się do wiary w niekompletną Biblię. Rozdział 6. Trzecie odkrycie. Niektóre wiadomości Bóg tak napisał, że możemy je zrozumieć dopiero dzisiaj, opierając się na odkryciach współczesnej nauki. Druga Księga Królewska, rozdział 20. 1. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Pan, rozporządź domem swoim, bo umrzesz, nie będziesz żył. 2. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana mówiąc. 3. Ach, Panie,
Wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i doskonałym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. 4. Jeszcze Izajasz nie wyszedł z dziedzińca środkowego, kiedy Pan skierował do niego słowo. 5. Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, swego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto uzdrawiam Cię. 3. dnia pójdziesz do świątyni pańskiej. 6. I dodam do dni Twego życia 15 lat. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na mnie i ze względu na mego sługę Dawida. 7. Wtedy Izajasz powiedział, weźcie placek figowy. Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał. 8. Ezechiasz rzekł do Izajasza, jaki będzie znak tego, że Pan mnie uzdrowi, iż 3. dnia pójdę do świątyni pańskiej. 9. Odpowiedział Izajasz, oto ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. Czy cień ma się posunąć o 10 stopni, czy też ma się cofnąć o 10 stopni? 10. Ezechiasz rzekł, to łatwe dla cienia postąpić o 10 stopni. Nie, niech cień się cofnie o 10 stopni. 11. Wtedy prorok Izajasz wołał do Pana, a ten przesunął cień na stopniach zegara Ahaza, po których opadał równocześnie ze słońcem o 10 stopni. Koniec cytatu. Potwierdzenie. Księga Izajasza, rozdział 38, wiersz 1. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Pan, rozporządź domem Twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. 2. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana. 3. A mówił tak, ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. 4. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści. 5. Idź, by oznajmić Ezechiaszowi. Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni pańskiej. Oto dodam do Twego życia 15 lat. 6. Wybawię Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem. 6a. Powiedział też Izajasz, weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie. 6b. Ezechiasz zaś rzekł, jaki znak upewni mię, że wejdę do świątyni pańskiej? 7. Izajasz odrzekł, niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł. 8. Oto ja cofnę cień wskazówki zegarowej o 10 stopni, po których słońce już zaszło na słonecznym zegarze Ahaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni, po których już zeszło. Koniec cytatu. Jest to cofanie człowieka w czasie do lat młodości, dokonane przez przemieszczanie punktu rezonansowego w helisach spirali DNA. Księga Hioba, rozdział 33. 20. Kiedy posiłek już zbrzydnie i smaczne pokarmy są wstrętne, 21, gdy ciało mu w oczach zanika i nagie kości zostają, 22, jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych, 23. Gdy ma on swego anioła, obrońcę 1 z 1000, co mu wyjaśni powinność, 24, zlituje się nad nim i prosi, uwolnij od zejścia do grobu, za niego okup znalazłem, 25. To wraca do dni młodości,
jak wtedy ciało ma rzeźkie. 26. Błaga Boga, a On się lituje. Radosne oblicze nań zwraca. Przywrócono mu dawną prawość. 27. I ludziom swym tak wyśpiewuje. Grzeszyłem, przewrotnie działałem, nie oddał mi On według mej winy. 28. Uwolnił od zejścia do grobu, me życie raduje się światłem. 29. Wszystko to 2 i 3 razy Bóg czyni względem człowieka. 30. Chcąc go uwolnić od grobu i oświecić blaskiem żyjących. Koniec cytatu. Zjawisko déjà vu jest wynikiem tego, że Bóg 2 lub 3 razy cofa każdego człowieka do czasów jego młodości, aby skorygować jego życie. Księga Jozułego, rozdział 10, wiersz 12. W dniu, w którym Pan podał Amorytów w moc Izraelitów, rzekł Jozue w obecności Izraelitów: stań słońce nad Gibeonem i ty, księżycu, nad doliną Ajalonu. 13. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, aż pomścił się lud nad wrogami swymi. Czyż nie jest to napisane w Księdze Sprawiedliwego? Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie spieszyło do zachodu. 14. Nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, gdy Pan usłuchał głosu człowieka. Rzeczywiście Pan sam walczył za Izraela. Koniec cytatu. W tym dniu upływ czasu został zatrzymany. To znaczy, że można go powtórzyć. Nieśmiertelność. Nieśmiertelność duszy jest faktem z racji reinkarnacji. Nieśmiertelność ciała jest obiecana przez Boga w przyszłości sprawiedliwym. Przyszłość ta nie jest określona. Konkluzja trzeciego odkrycia. Nieśmiertelność ciała może być również realizowana przez wielokrotne powtarzanie procesu cofania w czasie do lat młodości człowieka, gdy osiągnie wiek starszy za pomocą wehikułu czasu wykorzystującego silne pole magnetyczne działające na spirale DNA, znajdujące się we wszystkich komórkach ciała człowieka. Rozdział 7. Zakończenie. Jesteś synem Boga, nieograniczonym, nieśmiertelnym duchem, stanowisz ze wszystkimi duchami jedność wszechmocną, wszechobecną i wszechwiedzącą świadomość. Bóg jest miłością. Spełnia wszystkie Twoje życzenia. Jesteś absolutnym twórcą swojego świata. Masz wolną wolę. Ty wybierasz, kim jesteś, co robisz i dlaczego. Twoją myślą tworzysz, miłością budujesz, a wiarą utrwalasz wszystko, co zamierzyłeś. Masz dokładnie to, w co wierzysz. Weź berło zwycięstwa i stwórz doskonały świat radości na chwałę Bożą. Chcesz zdrowia? Uwierz i weź. Chcesz bogactwa? Uwierz i weź. Chcesz nieśmiertelności? Uwierz i weź. Wszystko jest dla Ciebie. Inaczej by nie było. Jana, rozdział 5, 16. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. 17. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Andrzej Dominiak, schizofrenik. Listopad 2015.